Witam ponownie. Dzisiaj dalszy ciąg zadań maturalnych z kinematyki. I zaczynamy od zadania 5 ze strony 83, pierwsze zbiory nowej ery. Może szybciutko treść. Dość długa jest treść i dużo poleceń. Motocyklista porusza się ruchem jednostajnym z prędkością V1 równa się 144 km/h, przekraczając tym samym dozwoloną prędkość. Nie wiedząc o tym, wyprzedza nieoznakowany radiowóz jadący ze stałą prędkością V2 równa się 90 km/h. W chwili wyprzedzania go przez motocykl, kierowca wozu policyjnego włącza koguta i rozpoczyna pościg za piratem drogowym, jadąc ze średnim przyspieszeniem A równa się 2,5 m/s do kwadratu. No i teraz polecenia, jakie on każą wykonać. 5.1. Po jakim czasie patrol dogoni pirata drogowego? Potem oblicz prędkość 5.2. Oblicz prędkość samochodu policyjnego w chwili zrównania się z motocyklem. I trzecie, oblicz drogę przebytą przez samochód policyjny od chwili rozpoczęcia pościgu do chwili dogonienia motocykla. To nie są wszystkie pytania, bo już widzicie, że jeszcze są kolejne dwa, ale to jest trochę bardziej skomplikowana rzecz, bo mamy jakieś tam wykresy i z nich będziemy musieli odczytać pewne wartości, ale to zróbmy najpierw tą pierwszą część dość schematyczną. Nie tak łatwo, ale no, raczej ktoś, kto zna te podstawowe równania opisujące ruch jednostajnie przyspieszony, szczególnie umie ułożyć równanie ruchu, zna wzory na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym, to nie będzie to aż takie strasznie trudne do zrozumienia. Więc punkt pierwszy, po jakim czasie patrol dogoni pirata drogowego? To próbujemy to zrobić. Najpierw wypiszmy sobie dane, prędkość tego pirata drogowego 144 km/h zamieniamy na metry na sekundę. W jaki sposób? Kilometr zamieniamy znaczy wyrażamy inaczej w metrach, to jest 1000 metrów, godzina to jest to samo co 3600 sekund i po skróceniu wychodzi 40 metrów na sekundę. Podobnie tu kilometr to jest 1000 metrów, godzina to jest 3600 sekund, inaczej 25 metrów na sekundę. No i przyspieszenie jeszcze znamy, 2,5 metra na sekundę. Teraz spróbujemy dowiedzieć się, po jakim czasie radiowóz dogoni tego motocyklistę. To w tym celu napiszemy równanie ruchu zarówno motocyklisty, który porusza się ruchem jednostajnym, i radiowozu. Więc z tą drogą skojarzymy oś X i dla uproszczenia sobie życia w miejscu, gdzie był stały radiowóz, w chwili, gdy właśnie mijał go motocyklista, wybierzemy współrzędną równą 0 na tej osi. No i teraz prędkość motocyklisty jest równa V1, jest to prędkość stała, a od tego momentu ten poruszający się radiowóz zaczyna przyspieszać, ma początkową prędkość tą V2, bo wcześniej się poruszał ruchem jednostajnym i od tego momentu zaczyna poruszać się ruchem jednostajnie przyspieszonym w tym kierunku, czyli w tym ruchu jednostajnie przyspieszonym wektor przyspieszenia jest zgodny z prędkością, a więc zgodny też z naszą osią X. No i piszemy równanie ruchu. No, równanie ruchu ogólne na postać równania ruchu to ma postać taką, to x równa się x0 plus minus vp razy delta t, czy albo v0 razy delta t plus minus a delta t kwadrat przez 2. I to czy jest plus czy minus przed wyrazem zawierającym prędkość lub przyspieszenie, zależy od tego, czy wektor prędkości lub przyspieszenia jest zgodny z osią, czy przeciwny. Jak jest zgodny, to przed tymi wyrażeniami jest plus, jeżeli jest przeciwny, to jest minus. No i teraz napiszmy równanie ruchu dla motocyklisty, ponieważ x0 jest równe 0, bo w chwili początkowej motocyklista był w punkcie o współrzędnej 0,
ma prędkość w chwili początkowej ma prędkość właśnie tą V1, ona się nie zmienia, jest V1, więc ten drugi wyraz piszemy V1 razy t z plusem, ponieważ wektor V1 jest zgodny z osią i nie przyspiesza, więc nie ma tego wyrazu związanego z przyspieszeniem, więc to jest równanie ruchu dla motocyklisty. Teraz równanie ruchu dla radiowozu. X0 jest równe 0, bo w chwili początkowej radiowóz znajdował się w punkcie o współrzędnie 0 na osi, tak przyjęliśmy. Potem ma prędkość początkową skierowaną zgodnie z osią X, dlatego przed wyrażeniem z prędkością jest plus, będzie prędkość V2 razy czas i występuje tu przyspieszenie, jest one zgodne z prędkością, bo ruch jednostajnie przyspieszony i jednocześnie zgodne z tą osią i dlatego, że jest zgodne z osią, ten wektor jest zgodny z osią, to przed wyrażeniem z przyspieszeniem jest znak plus. I zamiast wziąć delta, to napisaliśmy t dla uproszczenia sobie życia. Czy jakby założyliśmy, że w chwili początkowej na zegarze czy na stoperze jest 0. Wtedy wskazanie końcowe zegara jest równe jednocześnie czasowi trwania ruchu. No i teraz skoro po jakimś czasie radiowóz dogoni tego motocyklistę w jakimś tam punkcie, czyli w tym momencie współrzędna położenia zarówno motocyklisty, jak i radiowozu będzie taka sama. Czyli jak porównamy teraz te współrzędne, to czas obliczony z tego porównania to będzie właśnie czas, po którym ten radiowóz znalazł się w tym samym miejscu co motocyklista, czyli dogonił motocyklistę. No to porównujemy i wychodzi nam równanie kwadratowe, ale na szczęście nie ma w tym równaniu kwadratowym wyrazu wolnego, tego nie zawierającego zmienną t. Wtedy dość łatwo to się oblicza. Więc wszystkie wyrazy przenosimy na jedną stronę, tu na przykład na prawą. I jeżeli nie ma tego wyrazu wolnego, to wystarczy tego niezależnego tej zmiennej t, którą szukamy, to wystarczy wyłączyć to t przed nawias, wyłączamy t przed nawias i wtedy t razy ten nawias, no to jest równe 0, no to albo to t jest równe 0, no, a to jest ten moment, kiedy właśnie są w tym samym miejscu. W chwili początkowej były w tym samym miejscu, więc to nas nie interesuje. Więc z tego drugiego warunku, czyli że albo ten nawias jest równy 0, to z tego drugiego warunku obliczymy ten czas, po którym radiowóz dogoni motocyklistę. No i przekształcamy. Muszę tu. Więc, czyli ten nawias jest równy 0, no to przekształcamy ten wzór i obliczamy z niego czas. Wstawiamy wartości liczbowe, już te z zmienionymi jednostkami i wychodzi 12 sekund. No to teraz punkt następny. Znaczy tu akurat kolejność zmieniłem. Najpierw obliczyłem rozwiązałem 5.3. No to przeczytajmy ten 5.3. Oblicz drogę przebytą przez samochód policyjny od chwili rozpoczęcia pościgu do chwili dogonienia motocykla. Czy droga przebyta? No to można na dwa sposoby to zrobić, bo od tego momentu taką samą drogę pokonał zarówno motocyklista, jak i radiowóz. No to gdybyśmy obliczali drogę dla radiowozu, no to ruch jest jednostajnie przyspieszony. Wzór na drogę w tym ruchu to jest prędkość początkowa, czy w tym przypadku V2 razy czas plus przyspieszenie razy czas do kwadratu przez 2. No to wstawiamy teraz te wartości wszystkie. Nie wychodzi nam 480 metrów, ale można zauważyć, że taką samą drogę pokonał motocyklista i prościej da się obliczyć, bo motocyklista porusza się ruchem jednostajnym, więc droga w ruchu jednostajnym to jest prędkość, ta stała prędkość razy czas, to jest ten sam czas, w tym samym czasie poruszał się zarówno samochód policyjny, jak i motocyklista, więc prędkość razy czas, V1 razy czas, 40 metrów na jest ten czas, po którym dogonił radiowóz motocyklistę, wychodzi tyle samo. No i w punkcie 5.2 no jeszcze raz pokażę 5.2 oblicz prędkość samochodu policyjnego w chwili zrównania się z motocyklem. No to wzór to jest ruch jednostajnie przyspieszony właśnie i w ruchu jednostajnie przyspieszonym prędkość końcowa to jest prędkość początkowa powiększona o ten wyraz zależny od przyspieszenia, czyli plus a razy t. Ten czas, po którym czyli w chwili t równa się 0, ta prędkość radiowozu była równa v2,
Po czasie równym 12 sekund, no to wstawiamy teraz w to miejsce 12 sekund, w miejsce A 2,5 metra na sekundę do kwadratu i wychodzi nam tu 55 metrów na sekundę ta prędkość radiowozu w momencie dogonienia motocykla. No i to te pierwsze 3 polecenia szybko wykonaliśmy i one aż takie strasznie skomplikowane nie były, dość schematyczne, czyli jak ktoś mówi, zna równanie ruchu, wzory na prędkość ruchu jednostajnie przyspieszonym lub na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym lub na drogę w ruchu jednostajnym, no to nie byłoby z tym wielkiego problemu, ale przynajmniej ze zrozumieniem tego nie będzie dużego problemu. Tu trzeba było ułożyć równania ruchu, więc to wielokrotnie już było robione na lekcjach. To szybko pokażę jeszcze całość ten notatki. Zamiana jednostek. No dobrze. A teraz zanim przejdziemy do tej drugiej części, no to nie, może już pokażę tą drugą część najpierw. I teraz tak. Ścigany motocyklista nie zrezygnował, nie zatrzymał się również na znak patrolu policyjnego stojącego przy drodze. Policjanci wsiedli do samochodu i włączyli się w pościg za piratem drogowym. Kierowca samochodu policyjnego zmieniał kolejno biegi możliwe do osiągnięcia przyspieszenia samochodu na poszczególnych biegach przedstawiają wykresy na rysunku. Załóż, że przyspieszenie zmienia się liniowo w czasie, a kierowca zmienia bieg na wyższy po osiągnięciu maksymalnego przyspieszenia. No to może te wykresy, zaraz to wyjaśnię, o co im chodzi. Więc tu mamy biegi, kolory. Bieg pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I tu jest zależność przyspieszenia od prędkości na danym biegu. Więc widzimy, że jak mamy ten niższy, im wyżej to ten niższy bieg, to jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty bieg. Widzimy, że jak na pierwszym biegu przyspieszamy, zwiększamy prędkość, to do pewnej prędkości, tu gdzieś dotąd, przyspieszenie rośnie, ale już jeżeli dalej byśmy utrzymywali ten bieg przy coraz większej prędkości, to prędkość by się zmieniała, ale przyspieszenie by się zmniejszało. Dlatego tu jest powiedziane, że ten kierowca, a tak się zwykle robi w samochodach, że w momencie, kiedy na danym biegu już to przyspieszenie maksymalne osiąga samochód, to wtedy się przełącza na bieg niższy. I znowu to przyspieszenie rośnie i jak osiąga swoją maksymalną wartość, to przełączamy na bieg niższy, ten wyższy i dalej tu rośnie przyspieszenie i tu przełączamy na bieg wyższy i tak dalej, tak? Czyli przełączamy na bieg wyższy, jak gdy na danym biegu przyspieszenie osiągnie swoją maksymalną wartość. I tu jeszcze to stwierdzenie, jeszcze moment, załóż, że przyspieszenie zmienia się liniowo w czasie. Liniowo znaczy, że wykresem zależności przyspieszenia od prędkości jest linia prosta, ale to będzie dotyczyło tylko tego, ta informacja zakresu prędkości od 40 metrów na sekundę do 60 metrów na sekundę. Oni tu nie dopisali tej informacji, ale o to im chodziło. To wynika z reszty rozwiązania. No i teraz zanim zaczniemy rozwiązywać to zadanie, te 2 polecenia, czyli tak przeanalizuj wykres i porównaj czasy zwiększania prędkości pojazdu od 40 km na sekundę do 60 km na sekundę na drugim i czwartym biegu. Trzeba określić, ile czasu zajmie temu samochodowi, gdyby cały czas jechał na biegu drugim i od prędkości 40 km na godzinę do prędkości 60 km na godzinę. A potem to samo na samym czwartym biegu. To jest na drugim biegu, a na czwartym to jest tu ten niższy wykres. Nie wiem, czy to jest dobrze widoczne. To będziemy musieli odczytać wartości przybliżone. O, tak będzie lepiej. Tak, czyli to jest na drugim biegu i na czwartym biegu to jest ta linia.
Znaczy, no, tu nie wiem, czy widzicie, że to jest zielona. Tak, to jest zielony IV wiek. I zakres od 40 do 60 km na godzinę w tym zakresie. I zanim to zadanie rozwiążemy, potrzebujemy troszkę wiedzy o zależności przyspieszenia od czasu, kiedy ono się zmienia. Więc tu zaczniemy, to jest zadanie, więc muszę teraz pomniejszyć. Taki dodatek jak gdyby teoretyczny. Zależność przyspieszenia od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Załóżmy, że mamy ruch jednostajnie przyspieszony, czyli przyspieszenie jest stałe, więc na osi pionowej jest przyspieszenie, na osi poziomej czasu. No to przyspieszenie jest stałe, więc wykresem jest linia prosta równoległa do osi czasu. I teraz zobaczmy, czym może być pole pod tym wykresem. Bardzo często właśnie pole pod wykresem zależności jednej wielkości od drugiej to jest też inna wielkość fizyczna. I teraz zobaczmy, i tak było w przypadku zależności prędkości od czasu, że zależność prędkości że pole pod wykresem zależności prędkości od czasu to była przebyta droga i stąd wyprowadziliśmy wzory na przykład na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym czy opóźnionym. No i teraz podobnie, teraz tu musimy zadać sobie pytanie, czym jest pole pod wykresem zależności przyspieszenia od czasu. Więc wybierzmy sobie jakąś chwilę początkową, końcową, no to będzie ten czas trwania tego zjawiska, czyli delta t. Znajdujemy wartość przyspieszenia dla chwili początkowej i końcowej, jest taka sama, jest równa a, czyli długość tego boku, to będzie wartość tego przyspieszenia, długość tego boku czas. Jak pomnożymy ten bok przez ten bok, to jest a razy delta, to jest nic innego, co w ruchu jednostajnie przyspieszonym, to jest zmiana prędkości. Czyli widzimy, że pole pod wykresem zależności przyspieszenia od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym to jest po prostu zmiana prędkości. Jak chcemy obliczyć, o ile się zmieniła prędkość, wystarczy obliczyć to pole. A gdyby ruch był niejednostajnie, niejednostajnie przyspieszony, ale niejednostajnie przyspieszony. Na przykład gdyby liniowo zmieniało się przyspieszenie w czasie, właśnie to jest zależność liniowa, bo wykresem jest linia prosta, to wtedy wiemy, że właśnie pole pod tą linią tak samo będzie równe zmianie prędkości, liczbowo będzie równe zmianie prędkości, a pole tego trapezu będzie równe polu takiego prostokąta. Co to znaczy? Że gdyby zamiast zmiennego przyspieszenia, tak jak tu, było stałe przyspieszenie równe właśnie temu, tak zwanemu średniemu, to w tym samym czasie, od tego momentu do tego momentu, bo to jest czas na tej osi, nastąpiłaby taka sama zmiana prędkości. Więc czy mamy ruch niejednostajnie przyspieszony, czy jednostajnie przyspieszony, to w ruchu ze takim stałym przyspieszeniem równym temu średniemu i w ruchu tym niejednostajnie przyspieszonym w tym czasie od tego momentu do tego momentu będzie przebyta taka sama droga, bo pole pod tą linią jest takie samo jak pole pod tą linią. Czyli i w tym zadaniu, które zaraz będziemy rozwiązali, to właśnie to przyspieszenie na danym biegu będzie w tym zakresie od 40 km na godzinę do 60 km na godzinę będzie się zmieniało, więc my założymy, że będzie się zmieniało liniowo, czyli wykresem jest linia prosta i wtedy obliczymy dla danego biegu średnie przyspieszenie i czym jest ta wartość średniego przyspieszenia, to jest suma tych przyspieszeń na początku i na końcu, czyli suma tych przyspieszeń podzielona przez 2. Czyli średnia wartość tego przyspieszenia to jest suma tych początkowego i końcowego przyspieszenia podzielona na 2. Tak będziemy obliczali przyspieszenie średnie na danym biegu. Zakładając, że ono się liniowo zmienia. No i teraz przechodzimy do zadania 5.4. Najpierw zamienimy, odczytajmy, no właśnie, tam jest prośba o obliczenie czasu, jaki zajmie samochodowi, temu policji radiowozowi czy samochodowi policyjnemu rozpędzenie się od prędkości 40 km na godzinę do 60 km na godzinę, więc ponieważ tamte przyspieszenia są podane
w metrach na sekundę do kwadratu, więc musimy zamienić kilometry na godzinę też na metry na sekundę, więc zamieniamy podobnie jak wcześniej, czyli miejsce kilometra stawiamy 1000 metrów, miejsce godzin 3600 sekund i no tu wartości są przybliżone, tu jeszcze można 11,11, bo tam jeszcze jedynek było dużo, a tu było 6, 6, 6 i same szóstki jeszcze, no więc przybliżyłem do 67. Czyli mamy wartości wyrażone w metrach na sekundę tych prędkości. No i teraz należałoby odczytać zarówno dla biegu drugiego, jak i biegu czwartego przyspieszenie przy prędkości 40 km na godzinę i przyspieszenie przy prędkości 60 km na godzinę. No ja to odczytałem, czyli zaraz zobaczymy ten wykres. Dla drugiego biegu to było 3 i 2,5, około 3 metry na sekundę kwadratu i 2,5 metra na sekundę do kwadratu, a dla biegu czwartego 1,1 metr na sekundę do kwadratu początkowe, a końcowe 1,3 metry na sekundę do kwadratu. Zaraz to pokażę. Więc najpierw spróbujmy odczytać właśnie te wartości. Muszę powiększyć. O, i teraz w zakresie na drugim biegu, gdzie ten drugi bieg, na drugim biegu, to jest to czerwono, przy prędkości 40 km na godzinę to przyspieszenie jest równe około 3 metry na sekundę do kwadratu, bo tam jest jednostka metry na sekundę do kwadratu, 3, a przy prędkości 60 jest to tu wartość, to jest około 2,5 metra na sekundę do kwadratu, a na czwartym biegu przy 40 km na godzinę to jest ta wartość, to jest czwarty bieg, ten zielony, to jest około 1,1 metr na sekundę kwadratu, a przy 60 jest tu, to jest około 1,3. No to tak przybliżone wartości, tu niestety się odczytuje. Dobrze, no i to w takim razie przejdźmy teraz do rozwiązania. Muszę pomniejszyć teraz. Czy to są te odczytane wartości? No i teraz co? Zmiana prędkości to jest średnie przyspieszenie razy czas. Z definicji przyspieszenia. Przyspieszenie to jest zmiana prędkości przez czas, czyli zmiana prędkości to jest średnie przyspieszenie razy czas. Z tego pytają nas o czas, czyli trzeba podzielić zmianę prędkości przez średnie przyspieszenie, a wzór na średnie przyspieszenie mamy z tego wykresu. To jest suma przyspieszenia początkowego i końcowego przez 2. Czyli do wzoru na czas w miejsce średniego przyspieszenia wstawiamy sumę tych przyspieszeń początkowego i końcowego przez 2. No to dwójka przechodzi do licznika, a zmiana prędkości to jest ta prędkość od tej większej prędkości, czyli od 60 km na godzinę odejmujemy prędkość tą mniejszą, czyli 40 km na godzinę. Wstawiamy wartości liczbowe, odczytane przyspieszenia, początkowe, końcowe, wartości prędkości wyrażone w metrach na sekundę i wychodzi tam bardzo blisko 2 sekund. I to samo wykonujemy już wzór końcowy, teraz ten sam wzór końcowy, korzystamy z niego już w tym dla czwartego biegu, tylko w miejsce A0 i AK, czyli przyspieszenia początkowego i końcowego, wstawiamy te odczytane wartości inne, czyli 1,1 i 1,3. No to wstawiamy teraz tu, tylko tu jest różnica w mianowniku. I tu wychodzi około 4,6 sekundy. Czyli ten wzór to jest ten sam wzór, już nie wypowiedzieliśmy go jeszcze raz, bo już to jest ten sam wzór, który jest tu, tylko inne wartości przyspieszeń tu stawiamy. No jeszcze ostatni punkt nam został, właśnie najtrudniejszy już za nami. Z wykresu wynika, że kierowca włączył trzeci bieg przy prędkości, przy prędkości 40 km na godzinę, a jazdę na tym biegu zakończył przy prędkości 60 km na godzinę. Oblicz drogę, jaką przejechał. Teraz na trzeci bieg, no to spójrzmy jeszcze na ten trzeci bieg. Jeszcze zobaczymy. To jest trzeci bieg, więc tam było powiedziane, że ten bieg się kierowca włącza wtedy, gdy ten bieg niższy
na biegu niższym przyspieszenie osiągnęło maksymalną wartość, czyli właśnie na drugim biegu przyspieszenie osiągnęło maksymalną wartość, gdy prędkość wynosiła 40 km na godzinę i wtedy włączony został bieg trzeci i tu widzimy, że między 40 km na godzinę a 60 to przyspieszenie na trzecim biegu praktycznie można uznać, że zmienia się liniowo. No i trzeba odczytać te wartości, więc tu będzie wartość około 1,7, a tu około 1,9, więc odczytujemy te wartości szybciutko. Więc to początkowe przyspieszenie na tym trzecim biegu przy prędkości 40 km na godzinę to jest około 1,7 m/s², to końcowe około 1,9. No i teraz musimy przypomnieć sobie wzór bo co my znamy? Pytamy się o drogę, mamy informację o przyspieszeniu i znamy prędkość początkową i końcową. I jak mieliście zadania z ruchu jednostajnie zmiennego, tam z tymi ułamkami między innymi, to trzecie zadanie w trzecim zadaniu wyprowadziliście wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym lub jednostajnie opóźnionym, wyrażoną przez prędkości początkowe, końcowe i przyspieszenie. Tylko w tym przypadku będzie podobnie, tylko zamiast przyspieszenia, tu nie ma jednego przyspieszenia, więc średnią wartość przyspieszenia wstawimy do tego wzoru. To ten wzór był tam s vk² minus vp² przez 2a. Taki był ten wzór. My go tam potem jeszcze przekształciliśmy i coś tam innego obliczyliśmy z tego wzoru, ale ten sam wzór tu będzie do zastosowania, tylko w miejsce przyspieszenia musimy wstawić przyspieszenie średnie. No wzór nie jest tu podany, już wcześniej był podany, dwójka się skraca, mamy w takim razie już wzór taki. Wstawiam wartości, tu są te prędkości v końcowe i to początkowe, czyli to jest te 60 km na godzinę, tu 40 km na godzinę zamienione na metrę na sekundę. Tu są to odczytane wartości przyspieszenia i początkowego i końcowego na tym trzecim biegu i po obliczeniach, jakbyście wstawili, wyjdzie około bardzo blisko 43 metrów. I to już koniec zadania tego piątego, tak? Pokażę jeszcze wszystko. Dobrze, no to teraz przejdźmy do kolejnego zadania jeszcze, ostatniego. No i teraz zadanie, tu zawody balon to jest to czwarte. Czy zadanie czwarte, strona, gdzie to strona, jaka to jest? 83. Czytamy treść jeszcze. Podczas zawodów, no to jest prostsze zadanie. Podczas zawodów balon wzniósł się nad lotniskiem z pionową prędkością VB równa się 5 m/s. W czasie lotu wiał boczny wiatr w kierunku poziomym, który znosił balon. Gdy balon osiągnął wysokość H równa się 300 metrów nad ziemią, znajdował się dokładnie nad punktem kontrolnym odległym od miejsca startu o S równa się 500 metrów. Dalej leciał na tej samej wysokości z prędkością poziomą równą prędkości wiatru. I to jest kilka poleceń. No tu jest może rysunek, że ten balon się wznosił, ale jednocześnie wznosił się do góry z tą prędkością VB, czy 5 m/s, ale jednocześnie w tym samym czasie był znoszony przez wiatr w prawą stronę i znalazł się, jak wzniósł się na wysokość 300 metrów, to znalazł się nad tym punktem, czyli tu się znalazł, czyli tak naprawdę poruszał się nie do góry, tylko poruszał się w ten sposób. To my zaś narysujemy, tak? Bo jest to złożenie ruchu jednostajnego w kierunku pionowym i ruchu jednostajnego w kierunku poziomym. No i teraz co każe nam obliczyć? Oblicz kąt między prędkością balonu względem Ziemi, a kierunkiem poziomym w trakcie wznoszenia. Znaczy ta prędkość, jeszcze raz, jak z Ziemi byśmy patrzyli na balon, to balon się poruszał właśnie o tak.
czyli jego prędkość była skierowana zgodnie z tym kierunkiem ruchu. Czyli to będzie kąt między tą prędkością a poziomem, czyli między tą prędkością i poziomem. To będzie teraz narysowane tam na rysunku, więc tylko tu pokazuję, że między prędkością, która jest skierowana zgodnie z kierunkiem ruchu i kierunkiem poziomem Ziemi, tak? Potem dalej. Oblicz wartość prędkości balonu względem sędziego stojącego na lotnisku. Czyli tu chodzi o obliczenie tej prędkości w tym kierunku właśnie. Potem 4.3. Oblicz najkrótszy możliwy czas, w jakim załoga balonu może dotrzeć nad punkt kontrolny. No to jest takie źle sformułowane zadanie, to tam z odpowiedzi wynika, o co im chodzi. Więc na pewno zadanie maturalne nie mogłoby być tak sformułowane, ponieważ byłoby dużo protestów wtedy. No i 4.4. Następnym zadaniem załogi jest zrzucenie worka z piaskiem tak, aby wylądował dokładnie w wyznaczonym punkcie. Balon kieruje się w stronę punktu zrzutu. W jakiej odległości liczonej w linii poziomej od punktu zrzutu można wypuścić worek, aby wylądował we wskazanym miejscu. Naszkicuj tor worka. O co tu chodzi? No załóżmy, że to byłby ten punkt zrzutu. No to ten balon się porusza w tym kierunku i znaczy ten worek tak jakby został wyrzucony, puszczony właściwie, tu nie jest rzucony, tylko jest puszczony z tego balonu, to on cały czas ma ten worek, tą prędkość, z jaką balon się poruszał. Więc ma prędkość początkową równą prędkości wiatru tak naprawdę. Bo z taką prędkością się porusza balon. I to będzie zwykły rzut poziomy i trzeba nad takim punktem trzeba puścić ten worek, żeby on z tą prędkością, równą prędkości wiatru, bo taką ma prędkość balon i również ten worek, żeby on tym ruchem takim po odwróconej paraboli trafił w to miejsce. Czyli tak naprawdę musi ta odległość, którą szukamy, to będzie zasięg rzutu poziomego. No to zaraz się wszystko wyjaśnię na rysunku. No to zacznijmy rozwiązanie. Rysunek wszystko wyjaśni. Więc tak, wypiszmy najpierw dane. Zadanie czwarte, strona 83. Dana jest ta prędkość balonów w ruchu do góry z 5 metrów na sekundę, wysokość, na jaką się wzniósł 300 metrów i droga, odległość, o jaką został zniesiony przez wiatr w prawą stronę, to jest 500 metrów. Więc tak naprawdę tak, balon, gdyby wiatru nie było, to balon wznosiłby się do góry z prędkością 5 metrów na sekundę, ale był jeszcze znoszony przez wiatr, czy jeszcze miał prędkość w kierunku poziomym, tą prędkość wiatru i sumujemy teraz te dwie prędkości. Jak chcemy dowiedzieć się, z jaką prędkością poruszał się względem Ziemi lub obserwatora na Ziemi, no to trzeba sumować wektorowo te dwie prędkości i to jest ta prędkość względem Ziemi, a więc również jakoś tam sędziego, który stoi na powierzchni Ziemi. Więc poruszał się, patrząc z Ziemi na balon się poruszał w takim kierunku i na tej wysokości H równa się 300 metrów, znalazł się nad tym punktem kontrolnym. To jest ten punkt kontrolny. Tak mówią w zadaniu. I przebył drogę w kierunku poziomym drogę S, w kierunku pionowym drogę H. No to w pierwszym punkcie każą nam obliczyć ten kąt alfa. Kąt między prędkością tego balonu względem Ziemi a poziomem. No to znamy ten bok, to jest H, znamy ten bok, to jest S, no to można obliczyć tangens tego kąta alfa, więc tangens alfa to będzie H do S. Wstawiamy wartości, wychodzi 0,6 i z tablicy odczytujemy, to jest dla kąta około 31 stopni, tangens jest równy 0,6, więc już ten kąt obliczyliśmy. W punkcie drugim każą nam obliczyć, no jeszcze spójrzmy jeszcze raz, oblicz wartość prędkości balonu względem sędziego stojącego na lotnisku, czyli względem Ziemi tak naprawdę. I wyraź ją, w czym to ją wyraź ją w metrach na sekundę. No i teraz tak. Prędkość balonu to jest
znaczy z prędkością balon wznosi się z tą prędkością, przebywa drogę h. Więc w jakim czasie w jakim czasie wzniesie się na wysokość 300 metrów? No to jak znamy prędkość w tym kierunku, to jest VB i znamy tą drogę, to jest właśnie nasze H, no to ze wzoru z ruchu jednostajnego to jest prędkość w ruchu jednostajnym, to jest droga przez czas. Z tego czas to będzie droga przez prędkość, czyli to H przez VB. No i teraz w tym czasie, w którym się wznosił, w tym czasie był znoszony przez wiatr w prawo. Czyli w tym samym czasie przebył drogę S w kierunku poziomym z prędkością tą wiatru. No to w takim razie tą prędkość wiatru zaraz obliczymy. Prędkość wiatru to jest droga przebyta w tym kierunku podzielona przez czas, ten sam czas, w którym się ten balon wznosił, bo to był, w tym samym czasie się wznosił, co był znoszony przez wiatr, tak? Czyli przez ten sam czas, co my to obliczyliśmy. Wstawiamy w miejsce tego czasu to H przez VB, wstawiamy dzielenie przez ułamek to mnożenie przez odwrotność. I jeszcze, ponieważ nie pytają nas o tą prędkość wiatru, to jej nie obliczamy, bo nas pytają o wartość tej prędkości względem, znaczy sędziego, a więc względem Ziemi. No to wartość tego prędkości V to jest stwierdzenia Pitagorasa, to jest pierwiastek z sumy kwadratów tej prędkości i tej prędkości, tak? No bo ta prędkość to odpowiada temu bokowi, tak? Czyli no związek, twierdzenie Pitagorasa dla tych prędkości trzech możemy zapisać, czyli V kwadrat to jest VB kwadrat plus VW do kwadratu, z tego samo V to jest pierwiastek z tego i wstawiamy w miejsce prędkości wiatru ten wzór cały, wstawiamy, podnosimy do kwadratu, no tutaj jest VB kwadrat i tu też jest VB kwadrat, można wyłączyć przed nawias i wyłączyć przed pierwiastek. I zostanie takie wyrażenie, wstawiamy wartości liczbowe i po obliczeniach prostych wychodzi nam około 9,75 m na sekundę. Potem każą w tym punkcie 4.3 oblicz najkrótszy możliwy czas, w jakim załoga balonu może dotrzeć nad punkt kontrolny. Nie jest to dobrze sformułowane, znaczy, bo to właśnie jest takie założenie, musi być nad punktem kontrolnym na wysokości 300 metrów. Tego tam nie dopowiedziano, a w sumie zakładają coś takiego, czyli pytanie w jakim najkrótszym czasie może balon właśnie znaleźć się nad tym punktem kontrolnym na wysokości 300 metrów. No to musi się przede wszystkim w takim czasie, w jakim się wzniesie na wysokość 300 metrów, czyli właśnie w tym czasie, w którym balon osiągnie 300 metrów, czyli właśnie w tym czasie, który tu mamy. To jest ten czas już tu właśnie obliczony. Bo teraz, dlaczego to jest ten najkrótszy czas, w jakim balon może znaleźć się na tym punkcie? No bo gdyby ten prędkość wiatru była mniejsza od tej, która tu jest w tym zadaniu, no to względem Ziemi ten balon poruszałby się nie tak, nie znalazłby się od razu tu, tylko wznosiłby się też pod pewnym kątem, tu by gdzieś na przykład do tego miejsca, jakby prędkość wiatru była mniejsza i potem jeszcze musiałby pokonać tą drogę, czyli to byłby czas tego wznoszenia i jeszcze czas ruchu w kierunku poziomym. Dlatego akurat w tym przypadku, który my tu rozważamy, ten prędkość wiatru jest dokładnie taka, że jak tylko się balon wzniósł na wysokość 300 metrów, to właśnie znalazł się dokładnie nad punktem tym kontrolnym. Czyli ten czas, który tu obliczyliśmy, to jest najkrótszy czas, w którym balon może znaleźć się nad tym punktem kontrolnym, bo gdyby ta prędkość wiatru była troszkę mniejsza, a ta prędkość balonu w kierunku pionowym taka jak wcześniej, to jeszcze raz powtórzę, to przebyłby w kierunku poziomym w czasie, kiedy się wznosi na 300 metrów, to by w kierunku poziomym krótszą drogę przebył, na przykład taką, czy znalazłby się gdzieś tu, czy tak by się poruszał i jeszcze musiałby poświęcić trochę czasu na przebycie na tej jednej już wysokości nad punkt kontrolny. Czyli ten czas to jest ten najkrótszy. No to w takim razie mamy wzór, stawiamy wartości liczbowe H i VB, to jest 60 sekund. I ostatnia część to jest, już będzie nie taka trudna.
Następnym zadaniem załogi jest zrzucenie worka z piaskiem tak, aby wylądował dokładnie w wyznaczonym punkcie. No to już tu był rysunek, czyli balon już później jeszcze porusza się na tej stałej wysokości i musi wybrać taki moment, w którym widzi tam z daleka ten punkt zrzutu i musi wybrać ta osoba która w balonie się znajduje, taki moment, w którym puszcza worek tam z piaskiem i który ma który porusza się ruchem tak jakby tak w rzucie poziomym, tak? Czyli po odwróconej paraboli i trzeba w takim momencie wypuścić, żeby ten worek spadł akurat w to miejsce zrzutu, tak? Czyli inaczej mówiąc, zasięg tego rzutu musi być równy odległości właśnie w kierunku poziomym między właśnie tym balonem a miejscem zrzutu. Czyli jak obliczymy zasięg tego rzutu z tej wysokości h z taką prędkością, z prędkością wiatru, bo z prędkością wiatru porusza się balon, a więc z tą prędkość wiatru będzie miał tu ten nasz worek puszczony z tej wysokości, poziomo będzie ta prędkość skierowana. No to przechodzimy do rzutu poziomego, więc czyli ta odległość, w której trzeba wyrzucić ten worek, to jest zasięg rzutu poziomego, czy jest prędkość w kierunku poziomym, czy to prędkość wiatru, razy czas ruchu. No a czas ruchu to będzie czas opadania. Właśnie z czasu opadania, bo tak długo będzie się ten worek przemieszczał w tę stronę, jak długo będzie opadał. Jak już opadnie na ziemię, już dalej nie będzie się przemieszczał. Czyli z ruchu w kierunku pionowym obliczymy czas ruchu, a więc również czas ruchu w kierunku poziomym. Więc w kierunku pionowym to ciało się porusza jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej, to my znamy tą drogę przebytą w kierunku pionowym, to jest to nasze h, a wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym to przepływny, to jest vp razy delta t plus a delta t kwadrat przez 2. Ponieważ vp w kierunku pionowym jest równe 0, bo ciało nie miało tu na tej wysokości, ten worek puszczony nie ma prędkości początkowej w kierunku pionowym, ma tylko w kierunku poziomym, czyli w kierunku pionowym ma prędkość początkową równą 0, więc nie ma tego pierwszego wyrazu, zostaje tylko a delta t kwadrat przez 2. Zostaje tylko a to przyspieszenie jest u nas równe przyspieszeniu ziemskiemu, czyli a jest równe g. Więc mamy, i tu ten czas oznaczyłem symbolem, właśnie muszę zobaczyć, bo to w okularach nie widzę, delta t0. Już tych czasów było tyle dużo, to ten czas oznaczyłem tu symbolem delta t0, żeby odróżnić od tych pozostałych czasów. No i z tego wzoru ten czas łatwo jest obliczyć, czyli mnożymy przez 2, dzielimy przez g, tak, i wstawiamy do wzoru na ten zasięg w to miejsce, więc wzór to jest prędkość wiatru, razy ten czas właśnie opadania, wstawiam ten czas opadania, a prędkość wiatru już wcześniej obliczyliśmy, to jest tu wzór. Wstawiamy prędkość wiatru również i można to h jeszcze włączyć, żeby 2 razy h nie wystąpiła ta jedna literka we wzorze, to h włączamy pod pierwiastek, będzie tam h do kwadratu, skraca się z tym h z licznika i zostaje wzór końcowy, wstawiamy wartości liczbowe i wychodzi bardzo blisko 65 metrów. No to już to będzie koniec. Jeszcze szybciutko tu pokażę. Mniejsze, bo wszystko widać jednocześnie. Tu rysunek. No i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.